Cześć, witajcie. Dotarłem nad zamarznięte jezioro, po części śladami, torami przetartymi przez człowieka, po części przez łosia, a po części przeze mnie. Jak widzicie, zaraz wam pokażę zresztą, jesteśmy na zamarzniętej tafli jeziora już w tej chwili, ale nie musicie się niczego obawiać. Widziałem, jak tutaj ludzie jeżdżą samochodem po zamarzniętej rzece. No, mróz im na to pozwala. Aktualnie mamy minus 25 stopni. Całkiem chłodno. Lód jest naprawdę gruby. Dzisiaj czeka mnie biwak w namiocie z piecykiem. I tak się zastanawiam, czy gdzieś tutaj nie rozstawić obozu nad jeziorem właśnie, bo miejsce wygląda naprawdę fajnie. Nie ma jakichś prognoz na silne powiewy wiatru, także nie muszę się tego obawiać. A przy namiocie z piecykiem jest to szczególnie istotne, bo komin jednak jest podatny na podmuchy i może się bujać i stworzyć jakieś niebezpieczeństwo. Śmiało można powiedzieć, że zapowiada się ciekawa przygoda. Śniegu jest tak po pas miejscami i trzeba będzie takie miejsce jakoś przygotować do biwaku. To jest właśnie problem, z którym nigdy nie miałem do czynienia za bardzo w Polsce. W sumie nigdy. Żeby było tyle śniegu, żebym musiał jakoś specjalnie się brać za odśnieżanie. W górach zawsze jak byłem, to raczej szukałem miejsc, gdzie już tego śniegu jest trochę mniej. Tutaj nie ma takiego miejsca, jest jedynie jezioro, na którym faktycznie śniegu nie ma dużo, bo tak około 10 cm, ale pozwolę sobie na nim jednak nie biwakować, aż tak nie ufam tafli na to, żeby na niej spędzić noc. Będzie też fajne jedzenie, także zostańcie najdłużej, rozsiądźcie się wygodnie. No i zapraszam na wspólną przygodę. Śnieg jest strasznie sypki, ma w sobie takie pozamarzane warstwy, więc jak mam wrażenie, że już dokopuje się do ziemi, się okazuje, że nie. Kolejna warstwa zmrożonego śniegu. I co gorsza, przy obecnej temperaturze ciało wyziębia się w niesamowitym tempie. Jeśli idę, to jest w porządku, jest mi ciepło, tak w miarę przyjemnie ciepło. Momentami bywało za gorąco, bo mam dość ciężki plecak, przyspieszałem tempo niepotrzebnie i się robiło trochę za ciepło. Aktualnie mam na sobie koszulkę termiczną, mam taki cienki polar, no i ten sweter wełniany, czyli w sumie nie za dużo, jak tak to przemyślałem. W każdym razie jak się chodzi, jest ok. Jak się zatrzymuje, naprawdę 15 sekund i totalnie jestem wyziębiony. Jest to po prostu niesamowite, jak tak niska temperatura w ogóle zmienia
zasady gry, bo ciężko się zatrzymać na chwilę i odpocząć tak jak ja teraz, bo jest mi tak zimno, że już wolę chodzić w kółko niż stać w miejscu. Dlatego łyk herbaty na rozgrzanie powinien trochę pomóc, która też swoją drogą stygnie w zastraszającym tempie, bo jak ją nalałem, to była nie do wypicia, a teraz przez ten czas, kiedy do Was mówię, jest już praktycznie w porządku. No w każdym razie ja muszę odgarnąć ten śnieg, będzie trochę roboty, no bo inaczej nie będę w stanie rozstawić namiotu. Śnieg jest zdecydowanie zbyt sypki i miękki, żeby na nim cokolwiek stawiać, a tym bardziej piecyk, który przecież będzie się nagrzewał i śnieg rozpuszczał, więc koniecznie muszę się dokopać do ziemi. No i kolejnym mankamentem właśnie jest to, że mogę się dokopać do ziemi i okaże się, że teren jest nierówny. Nie widać tego na śniegu tak bezpośrednio, a może się przecież okazać, że nie będę w stanie rozstawić tu namiotu, bo będzie zbyt krzywo. No więcej już tu chyba nie zdziałam. Wystaje tutaj jakiś korzeń, chyba pieniek, coś takiego. Będę musiał uważać. Najwyżej będę spał trochę po skosie, ale szczerze mówiąc nie mam siły szukać innego miejsca. Zajęło mi to no tak 40 minut, żeby to wszystko odkopać do takiego stanu, w jakim to jest teraz. Więc nie chcę marnować kolejnych 40 na szukanie może gorszego miejsca. Poszłoby to dużo sprawniej, ale śnieg jest sypki jak suchy piach, więc ciężko go jakkolwiek nabrać. Teraz bardzo ważna rzecz, jaką wykonam, to podsypanie namiotu śniegiem po bokach, żeby lepiej izolował, bo pomimo, że jest to śnieg, który jest zimny, to jednak trzyma on w sobie dużo powietrza i odizoluje mnie od podmuchów wiatru, które się tam jakieś będą od czasu do czasu zrywały, no i od utraty ciepła z namiotu. Więc jeśli jest tylko trochę więcej śniegu niż 5 cm, to naprawdę polecam Wam taki patent. Szczególnie w namiocie z piecykiem, bo w takim normalnym lepiej nie, żeby nie stworzyć za dużej kondensacji, ale piecyk rozwiązuje ten problem automatycznie, dlatego zabieram się za podsypywanie. Nie wiem, czy to widać, ale zaczęły mi zamarzać rzęsy. Strasznie dziwne to uczucie.
Całkiem pokaźna kubka powinna mi wystarczyć na całą noc, chociaż jeszcze dla bezpieczeństwa myślę, że zrobię jeden kurs, żeby mieć tego drewna jednak więcej, bo na pewno będę palił na sporej intensywności, bo w nocy ma być nawet minus 30, więc to już jest jakaś ekstremalna temperatura. No a teraz poobijam kołkiem te odstające odrosty, bo to drewno rośnie bardzo wolno ze względu na niskie temperatury, średnie niskie temperatury roczne, więc widać, że te odrosty są naprawdę gęsto rozłożone. No je sobie teraz porozbijam, żeby móc łatwiej wkładać drewno do pieca. Słuchajcie, ten mróz naprawdę nie oszczędza. Już wybaczcie za zaparowaną kamerę, ale nie mam siły wycierać obiektywu po raz kolejny. Wszystko paruje, bo jest niesamowicie zimno. W namiocie już trochę cieplej powiedzmy, ale ostatnie kilka godzin, takie ostatnie 2 godziny bardziej, to była to był naprawdę ciężki czas. Dosłownie wszystko zamarza w rękach. Jak wziąłem raz statyw gołą dłonią, to niemalże przykleił mi się do dłoni. Baterie w aparacie padają po 5 minutach nagrywania, może 10. Są strasznie niewydajne, chociaż i tak chowam je do kieszeni, gdy kończę nagrywanie, więc to wszystko zajmuje dużo więcej czasu i naprawdę jest ostro pod górkę, ale myślę, że teraz już będzie z górki. Mam dużo drewna, a para na obiektywie tak właściwie zamarzła teraz z tego co widzę. Przed chwilą próbowałem go wyczyścić i muszę po prostu poczekać aż trochę odmarznie, bo faktycznie wszystko jest zmrożone na kość.
Wybaczcie ubogość w ujęcia różnorakie, ale obecnie stawiam nieco wyżej swoje zdrowie ponad jakość filmu, więc niestety to ucierpi. Niestety filmy ucierpią, ale ja nie ucierpię, bo na dworze jest naprawdę zimno i każde wyjście jest po prostu narażaniem się na wychłodzenie, którego nie potrzebuję już dzisiaj. No i tak jak widzicie, zebrałem śnieg, roztapiam go teraz na wodę i będę gotował ziemniaki, bo dzisiaj przygotuję renifera z tradycyjnym może nie, ale z bardzo popularnym w Szwecji sosem, dodatkiem w sumie do wszystkiego. Mam też już rozwiązanie na swój obecny problem z wodą. Nie będę już tego robił na raty, to jest głupie. Zapełnię po prostu wszystkie butelki, które mam, wodą i nie będę już musiał wychodzić z namiotu wtedy na pewno. Więc najbliższe kilkanaście, bardziej kilkadziesiąt minut spędzę na gotowaniu śniegu. Pora obiadowa już ewidentnie nastała i chociaż jestem w namiocie z piecykiem, to i tak wolałem się położyć w śpiworze, bo ciepło przy piecyku jest bezpośrednio, natomiast tam w nogach jest szron. No a na obiad już chyba wcześniej przeze mnie wspominany renifer z tradycyjnym, a tak właściwie bardziej popularnym sosem w Szwecji, który nie mam pojęcia jak smakuje. Totalnie nie wiem co to jest, nawet nie czytałem składu. Nie wiem, po prostu to wiem, że się nazywa Bea sos. W skrócie to ma jakąś dłuższą nazwę, której rzecz jasna nie wypowiem. No jest to w sumie moja pierwsza w życiu noc w namiocie z piecykiem, gdy będzie minus 20, a być może i mniej. Czy żeby lepiej brzmiało, można powiedzieć, będzie większy mróz. Jestem ciekaw, na ile to się sprawdzi, ten piecyk, ile mi da takie właśnie palenie na raty. Jak często będę musiał wstawać, bo nie ukrywam, że jednak musi się palić ten ogień troszeczkę mocniej, aniżeli przy tych powiedzmy normalnych naszych polskich warunkach, żeby tutaj to ciepło było jakieś odczuwalne. No i jak na czas gotowania nie jest to jakiś wielki problem, tak już w nocy może być, bo będę musiał po prostu częściej wstawać.
przyszedł czas na ciepły posiłek, jakże istotny. I powiem wam, że już ten sos mi przypadkiem skapnął na palec i spróbowałem go. I szczerze spodziewałem się czegoś bardziej majonezopodobnego, ale to nie jest majonez, to jest... To znaczy, trochę jest. Trochę takim majonezem daje. Ale strasznie jest to dziwne, naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. Jakieś nutki orzechowe tu czuję na końcu. Szwedzkiego kompletnie nie rozumiem. Po angielsku nic nie ma. Trochę papryki. Bardzo dziwny jest ten sos, naprawdę. Nie mam pojęcia, co to jest w sumie. Ale nie powiem, że jest zły. Jest nawet niezły. No i mięso z renifera w sumie jest istotniejsze chyba. Dobrze, że go nie soliłem. Ono już samo w sobie jest słone. Nie dlatego, żeby renifery były słone, tylko po prostu producent je pewnie w ten sposób zakonserwował. Na pewno nigdy czegoś takiego nie jadłem, nie spotkałem takiego sosu. Nawet czegoś podobnego smakowo. Jestem strasznie zdziwiony, bo naprawdę nie wiem, co to jest. W sensie nie smakuje jak nic, co jadłem w swoim całym życiu. Próbuję odnaleźć gdzieś w głębi umysłu podobieństwa z czymkolwiek, ale nie ma nic podobnego do tego chyba. Przynajmniej ja nie kojarzę. No w każdym razie po całym dniu na takim ekstremalnym mrozie, siedząc w namiocie z piecykiem, nawet Bea sos smakuje wybitnie. A nie mówię, że jest zły, bo nie jest. Jest po prostu bardzo specyficzny. Jeśli ktoś z was jadł, to możecie dać znać, co tam się w ogóle znajduje i jak się określa ten smak. Bo naprawdę nie wiem co to jest. Jestem bardzo pozytywnie w sumie zaskoczony, bo jest to ciekawy nowy smak. Muszę wam przyznać, że trochę ciągnie po plerach. Spodziewałem się tego, że ta izolacja, którą mam, może nie wystarczyć na tak wymagające warunki. Dlatego wziąłem 2 koce NRC, 2 folie. Jedną apteczkową i druga właśnie na ratunek izolacji. I włożę ten koc pomiędzy materace. Myślę, że to jest najrozsądniejsze. Mógłbym jeszcze w sumie położyć pod śpiwór, no to wtedy byłoby najlepiej na materac. Ale nie wiem, czy to będzie wygodne po prostu. Zobaczę, no będę mógł pokombinować zawsze. No ale po prostu ciężko będzie mi tak komfortowo spać bez tej folii. Nie wiem w sumie też, czy ona sama w sobie coś da, ale no spodziewałbym się, że raczej tak. Będzie mi to trochę szeleszczało, ale szczerze mówiąc to wolę, żeby mi to szeleszczało, niż żeby mi było zimno. Na obecną chwilę powiedzieć za wiele nie mogę. Chyba jest lepiej, no ale po prostu muszę tu poleżeć i werdykt raczej wam wydam rano. W razie czego mam cały termos gorącej herbaty. Trzymam się założenia, o którym wam wspominałem, czyli posiadania cały czas gorącego napoju. No cóż, na pewno napełniony żołądek przed snem
to dobra rzecz. Mam też piec, więc nie muszę się bawić w żadne już bardzo awaryjne ratowanie się, sikając do butelki. Mówię to zupełnie serio, bo przecież w najgorszej sytuacji takie rzeczy trzeba robić. Mocz przecież ma temperaturę ciała, więc jest dość ciepły. No i głupio byłoby taką tyle energii zmarnować. No ale ja mam piec. No dobra, myślę, że widzimy się jutro. Także dobranoc. Życzę sobie i Wam dobrze przespanej nocy. Trzymajcie się. Sytuacja ma się tak, że w namiocie jest strasznie zimno. Jak widzicie, para leci mi z ust na potęgę. To dlatego, że termometr wskazuje minus 10 stopni w namiocie. Na zewnątrz jest na pewno dużo zimniej. No ale słabo się pali w piecu strasznie. No i takie palenie ekonomiczne na pewno coś daje. Jest tu cieplej niż na zewnątrz, niewątpliwie. Ale no nie jest to takie ciepłe, jakiego bym oczekiwał, bo ścianki namiotu są kompletnie zmrożone, więc postaram się teraz budzić co godzinę. Nastawiłem sobie zegarek, bo nie będę w stanie się budzić tak samemu, no bo jest wtedy ciepło po prostu, a budzę się jakoś co 2-3 godziny standardowo, jak się po prostu zaczyna robić zimno. I co godzinę będę dokładał po prostu drewno, żeby tu się paliło jakoś w miarę dobrze. Tego drewna mam, no, całkiem sporo. Dobrze, że go dociąłem wczoraj w sumie, że zrobiłem jeszcze jeden kursik drobny, bo tak to bym teraz już w sumie z tego drewna się wystrzelał. Noc spędzona nieźle. Nie powiem, że jakoś bardzo komfortowo, ale było naprawdę w porządku. Trochę ciągnie od ziemi, nawet przez tą folię. Spróbuję ją położyć następnym razem na materacę, oba. Może to coś zmieni. W namiocie jest minus 10 na wysokości kamery, tutaj w miejscu, gdzie mam głowę. Więc i tak dużo cieplej niż na zewnątrz. Podgrzewam sobie śniadanie. Filet z makreli w puszce, jakże szwedzko. No i trzeba pakować ten dobytek i ruszać na dalszą przygodę. Zmiana odzieży to jest chyba najgorsza rzecz. Mógłbym trzymać ją w sumie w śpiworze, ale chciałem, żeby trochę się wysuszyła na zewnątrz. No i efekt jest taki, że teraz zakładam taką zmrożoną niemalże na siebie. Na szczęście utrzymuję cały czas ogień w piecu, więc w sumie niewiele mi to daje, no bo coś strasznie słabo się pali. No, teraz się zrobiło trochę przyjemniej.
jem takie śniadanie w pośpiechu, bo muszę zbierać się, żeby dojść do kolejnej miejscówki. No a z wami się żegnam, także dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać standardowo, jak się podobało i czy podchodzą wam te filmy z tej jakże surowej, ale jakże pięknej Szwecji. No widok za plecami mam niesamowity na to jezioro. Ta przestrzeń, ośnieżone drzewa. Niesamowite to jest. Zapraszam na swoje media społecznościowe. Linki wszelkie ciekawe i potrzebne macie w opisie. No a my się widzimy następnym razem. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.